Serdecznie zapraszam do odcinka 17 playlisty Jak to działa pod tytułem Szukajcie, a znajdziecie, część pierwsza. W poprzedniej serii Miska Ryżu zajmowałem się problemami bardziej współczesnymi, jak również związanymi z niedaleką przyszłością. W serii Szukajcie, a znajdziecie przedstawię moje wybrane filozoficzne przemyślenia dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. Pierwszy odcinek związany jest z podejmowaniem decyzji, pytaniami oraz pojęciami prawdy i kłamstwa. Czy poszukiwanie prawdy jest dobre? Czy może wybranie kłamstwa jest rozwiązaniem, którego pożądamy? Czy życie w kłamstwie jest naszym wyborem? Czy może jest ono narzucane z góry i może nawet ściśle zaplanowane? Czy wszystkie informacje podawane w internecie są prawdziwe, jak na przykład na YouTubie czy w Rumble? A może Twitter, czyli X, ma monopol na prawdę? Czy nadal poszukiwanie prawdy jest istotne dla Was, moi drodzy? Czy zamazane obrazy na YouTubie? A może warto czasami zajrzeć w inne miejsca, na przykład do pokrewnego kanału na Rumble History Reality. Jak podkreślałem w wielu odcinkach, przypadki nie istnieją i choćby z tego powodu ważne jest znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytanie, czy nasz świat działa według planu boskiego, czy może grupy superbogaczy dzierżących władzę nad światem i pretendujących do miana bogów na Olimpie. Życie często stawia przed nami wybory, które nie są łatwe. Z powodu trudności w dokonywaniu wyboru ludzie często wybierają obojętność, zdając się na łaskę losu w przekonaniu, że to ich uchroni od stresu i późniejszych konsekwencji swojego braku decyzji. A może właśnie o to chodzi? Może to rzekomi władcy świata chcą wszczepić w nas obojętność, brak inicjatywy, brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za losy naszego narodu, naszych dzieci i przede wszystkim rodziny. Może chowanie głowy w piasek nie jest wyłączną domeną strusi, ale również niektórych ludzi. Czy w końcu wybór życia bez stresu jest właściwym wyborem? Czy faktycznie mamy komfort niewybierania? Czy tylko rzekomi wybrańcy tego świata są jego jedynymi posiadaczami? Czy jest sens zadawać pytania? A jeśli tak, to jakie? Dlaczego już małe dzieci naturalnie i wręcz instynktownie zadają pytania? Wynika z tego prosty wniosek, że zadawanie pytań jest rzeczą jak najbardziej naturalną, a więc sprzeczne z naturą jest ich unikanie. Jakie pytania są tymi właściwymi, a jakie są tylko bełkotem ślepca, szukającego drogi w labiryncie rzeczywistości? Z pewnością 3 istotne pytania zaczynają się słowami kto, kiedy i dlaczego. Pytania narzucające z góry wybrane odpowiedzi są tylko manipulacją i co więcej, bardzo szkodliwe. Na przykład, czy jest pan kłamcą, donosicielem, a może agentem wpływu? Pytań może być wiele, ale są takie, które w końcu trzeba zadać. Jak na przykład, czy kierować się wyłącznie altruizmem w stosunku do obcych nam ludzi? Czy może nastał czas otworzyć szeroko oczy i popatrzeć na rzeczywistość bardziej krytycznie? Co wybrać? Życie niewolnika, czy może wolnego człowieka? Czy żyć w ułudzie stworzonej przez polityków, rzekomo dbających o nasze interesy? Wiedząc, że nasz świat jest tylko iluzją, łatwiej będzie nam dokonać wyboru. Jak mamy postępować? Czym kierować się w życiu? Czy czekać tylko na miskę ryżu? Czy może zjeść w końcu porządny posiłek?
Na tym zakończę odcinek pierwszy Szukajcie, a znajdziecie, w którym poruszyłem problemy związane z wyborami i zadawaniem pytań. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 18 pod tytułem Szukajcie, a znajdziecie, część 2.